Hejka, dzień dobry, dzień dobry. Dobry wieczór. Nie wiem, jak to już jeszcze jest widno, więc chyba dzień dobry. O, widzicie tutaj ucho, bo poczekajcie. O, Ramonka mi tutaj chce wejść. Witam bardzo serdecznie z herbatką w pierwszym live'ie z naszej serii live'ów w pierwszą sobotę każdego miesiąca. Cześć Małgosiu, cześć. Pozwól, że będę rozmawiać mówiąc, a nie pisząc, dlatego że będzie mi po prostu wygodniej. Witaj Małgosiu, bardzo mi miło, że jesteś. Mam nadzieję, że masz herbatkę albo coś do picia. O, Darek się pojawił. Witaj Darku, bardzo mi miło. Cieszę się, że jesteście. Zawsze razem w porządku, Aniu. Super. Witajcie. Myślę, że tam powoli sobie jak ludzie będą dołączać. O, widzicie moją Ramonkę. Ona mi towarzyszy i pewnie będzie trochę przeszkadzać, także z góry przepraszam, bo ona będzie tutaj, wiecie, zaczepiać. Zawsze jak nagrywam, to zaczepia. Zaraz przejdę do tematu, tylko tak chciałam słowem wstępu, że to jest nasz pierwszy właśnie live z tej serii live'ów pierwszą sobotę miesiąca i w każdą tą sobotę raz w miesiącu sobie poruszymy jakiś temat. Dzisiaj mam taki temat zaplanowany, ale zanim go zacznę, to chciałabym, żeby wspomnieć Wam, co w najbliższym czasie będzie na kanale. Słuchajcie, dzisiaj dostałam właśnie przed samym prawie, że tym live'em prośbę o nagranie Back to School, bo jak wiecie, mam dzieci, więc szykuję te zakupy, więc Back to School się na pewno pojawi, bo będziemy kupować różne rzeczy do szkoły, już kupujemy. Zamówiłam też sobie fajną książkę, nawet 2. Miałam nie kupować już książek, bo to słabość moja ogromna, ale zdecydowałam się i kupiłam, więc na pewno się z Wami podzielę też, co to są za książki. Myślę, że są ciekawe. I tak pamiętam, bo nawet Ty, Darku, zadawałeś pytania o Q&A, pamiętam, Q&A też będzie, tylko potrzebuję chwilę czasu, żeby je nagrać, ale na pewno będzie. Dobra, słuchajcie, tak, największe wady i zalety będzie na pewno odpowiedź na to pytanie. Małgosiu, jeszcze tylko teraz doczytałam tutaj, że u Ciebie woda mineralna, ja też piję, ale dzisiaj mam gorącą herbatkę, bo w ogóle tak się zastanawiałam, że i nałogi, jasne, że co tu zrobić i tak sobie pomyślałam, że właśnie te live'y sobotnie będą się nazywały Saturday Tea, dlatego że ja będę piła na nich po prostu herbatę, bo to już jest taka wieczorowa pora, że no, na kawę przynajmniej dla mnie jest już za późno, Wy możecie, jeśli Wam nie szkodzi o tej porze, natomiast myślę, że też tak co 2 tygodnie, mniej więcej, ja nie mówię, że tam co do dnia, ale będzie się pojawiała też taka pogadanka na moim kanale, tak jak dzisiaj jest live, tak będzie ten filmik wyglądał tak samo, tylko że on będzie po prostu filmikiem nagranym przeze mnie, a nie na żywo. I wtedy sobie nazwiemy te filmy, takie pogadanki matcha time, bo wtedy będę piła matchę, a w te sobotnie wieczory będzie herbatka. Także tak słowem wstępu, żebyście wiedzieli, jak tu się odnaleźć. Dobra, przechodząc do tematu, słuchajcie, jakiś czas temu, całkiem niedawno, nie wiem, czy to było miesiąc temu, czy ze 2 tygodnie temu, zielona herbatka na następny live, super, ja też bardzo lubię zieloną herbatkę, ale mnie pobudza, więc piję ją raczej w pierwszej połowie dnia, ewentualnie po południu, jak mam coś do zrobienia wieczorem, ale już nie wieczorem, ale jest bardzo zdrowa.
Słuchajcie, ten temat, właśnie pojawił się jakoś tak, z miesiąc temu na YouTubie bardzo, taki wszyscy nagrywali o tym i ja jakoś tak, nie miałam nic do powiedzenia w tym temacie, bo jakby, y, nie pochłonął mnie ten temat, a mianowicie chodzi o minimalizm. Wszędzie, gdzie weszłam na YouTube, to wszyscy nagrywali filmiki, słuchajcie, o minimalizmie. Ja mówię: „Kurczę, o co chodzi?” No i tak sobie obejrzałam kilka tych filmików i słuchajcie, głównie chodziło o taki minimalizm, materialny, o taki minimalizm, bardziej bym powiedziała konsumpcjonizm. I co ja o tym sądzę, słuchajcie, i co wy o tym sądzicie? Dajcie znać, jak wy do tego podchodzicie, bo ja w ogóle nie miałam ochoty takiego filmiku nagrywać, bo ja wiem, że to jest taki, temat na czasie teraz i tak jak wiecie, jest moda na różne tematy, tak jak nie wiem, jest moda teraz, że, nasze pokolenie, ja nie mówię, że wszyscy, ale w większości, teraz jest moda na niepalenie papierosów, gdzie za czasów, gdy nasi rodzice byli w naszym wieku, to wszyscy prawie palili, bo była taka moda. Tak teraz jest ten minimalizm i powiem wam, że ja osobiście, jakoś nie zauważyłam tego minimalizmu takiego, materialnego u ludzi. Wręcz, no wiecie, wszystko jest dostępne w sklepach, wszystko jest, i ja nie mówię tutaj o, wiecie, kto ile ma pieniędzy i ile kupuje, ale jednak są rzeczy, które kupujemy i jakby, no, nie myśli się tak na co dzień o tym. I właśnie ten minimalizm tak mnie jakoś zaciekawił, ale, od innej strony, bo czy ja jestem za tym minimalizmem? Wiecie co, no, z jednej strony może i bym chciała, ale z drugiej strony, czy ja bym chciała tak, wiecie, bardzo, skromnie żyć i bardzo nic nie mieć i oczywiście, że z pewnych rzeczy rezygnuję, bo muszę albo bo świadomie, bo nie chcę, nie wiem, się jakoś tam, wiecie, zagracić czy coś, ale żebym tak się, bardzo pilnowała, jeśli chodzi o to, żeby to było minimum, no to chyba nie i chyba nie chciałabym, tego robić, jeśli by mnie sytuacja nie zmusiła. Darek, nie palisz papierosów. No właśnie. E, no myślę, że są niezbyt zdrowe po prostu. No, ja też nie palę i nigdy nie paliłam, słuchajcie. Tak wam zdradzę. Jakoś mnie to nigdy nie pociągało, że tak powiem. No i właśnie ten minimalizm taki, konsumpcyjny, jakby tutaj nie chciałam się jakoś w tym wypowiadać temacie, bo jakoś mnie to tak nie, wiecie, no jest wszystko, cieszymy się, że jest wszystko dostępne, cieszymy się, że możemy zrobić zakupy zarówno spożywcze, jak i ubraniowe, czy jakieś jeszcze tam inne. I powiem wam, że ja się z tego cieszę, że jest ten dostęp do wszystkiego, a to już, na co nas stać, no to już jest druga sprawa, tak? I na co chcemy wydać te pieniądze. Darku, dziękuję za życzenia imieninowe, to bardzo miłe. Były całkiem niedawno, tak. Poczekajcie, Ramonka mi tutaj miauczy. Chodź, Kiciunia, chodź. Mam zamknięte drzwi, żebym miała ciszę i spokój i ona będzie teraz, wiecie, zaczepiać, będzie chciała się kręcić. Ale słuchajcie, jeśli chodzi o ten minimalizm, ja chciałam poruszyć ten temat od trochę innej strony. Dajcie mi znać też, jak to u was jest, jak wy podchodzicie do tego tematu od strony takiej materialnej i takiej, wiecie, konsumpcjonizmu, a ja wam powiem, o czym ja pomyślałam. W pierwszym takim odczuciu, ten minimalizm, powiem wam, że przyszedł mi do głowy w takim aspekcie, społecznym, towarzyskim, w relacjach międzyludzkich, bo powiem wam, że zaczęłam robić już jakiś czas temu, już dawno temu, ale wtedy nie myślałam o tym w ten sposób, czystki, wokół siebie, dlatego że, ja jestem taką osobą, walczę z tym i się uczę tego, że zawsze chciałam żyć w zgodzie, z ludźmi, ze wszystkimi. Ja nie jestem w ogóle, osobą, nie wiem, krzykliwą, kłótliwą ani nic. Bardzo spokojną.
I zawsze chciałam tak żyć, wiecie, w zgodzie ze wszystkimi. O rodzinie po prostu, no, nie wspominając, to było, wiecie, numer jeden, tak? Rodzina bliższa, dalsza, nieważne, ale to musiało być wszystko w porządku. I jakby nie dopuszczałam do siebie takiej myśli, że na przykład ktoś mnie olewa, wykorzystuje, i może to być ktoś z rodziny również, tak? Jakby mówiłam: „Dobra, bo to rodzina, to się nic nie będę odzywać, nie będę tam, wiecie, jakoś, stwarzać niemiłej sytuacji”. Ale przeszła mi ochota na to wszystko, słuchajcie, jakby zaczęłam się z tego uleczać. Chodź, Kicia, czekajcie, wezmę Ramonkę. Hops, nie będzie może tak przeszkadzała. Zaczęłam się z tego uleczać, słuchajcie, jak skończyłam 30 lat, powiedziałam: „Dość”. I jakoś zaczęło to do mnie docierać, jakoś taka bardziej się zaczęłam robić dojrzała, nie wiem, emocjonalnie, że zaczęłam się od pewnych osób sama świadomie odcinać, bo ja też jestem osobą taką, która na przykład bardzo lubi zapraszać do siebie kogoś, czy to kogoś znajomego, czy z rodziny. I na przykład tak zupełnie niezobowiązująco, towarzysko, po prostu porozmawiać na kawę, ciasto, wiecie, sobie posiedzieć. Takie odwiedziny. I jak widzę, że ktoś przychodzi, ja się cieszę i jest fajnie, ale w pewnym momencie była taka sytuacja, że ktoś przychodził, na przykład, no, ja dopiero się oczywiście dużo, dużo później zorientowałam, że to było interesowne, i póki ta osoba jakieś tam czerpała korzyści, bo jakieś informacje, coś się chciała dowiedzieć, coś chciała, żebym pomogła albo coś, no to było wszystko fajnie. Natomiast jak już jakby osiągnęła swój cel, to nagle nie miała czasu. I minęły lata i nie ma czasu. I ja tak dzwonię, tak samo z takimi kontaktami telefonicznymi, że ja na przykład dzwonię do kogoś, zawsze bezinteresownie: „Co tam u ciebie, jak się macie, nie wiem, czy wszyscy zdrowi, co tam słychać?” I jak ja słyszę, słuchajcie, raz, drugi, piąty, 10., 20., że no nic przecież się nie zmieniło od twojego ostatniego telefonu, tego typu, wiecie, teksty, albo że no nic, no nie mam czasu i nie mam czasu, jestem zabiegany, zabiegana i cały czas nie mam czasu, a przecież wszyscy mamy jakąś pracę, rodzinę, obowiązki, nie wiem, dzieci, psa, kota, nie wiem, cokolwiek, hobby, tak? I żeby nie móc wygospodarować, wiecie, 5 minut w miesiącu, żeby zadzwonić, no to uważam, że to jest już takie, wiecie, przy bliższych kontaktach to jest już, no fajne, tak? Bo ja nie dzwonię nigdy w taki sposób, że, że nie dzwonię, gdy potrzebuję, o tak, tylko dzwonię właśnie, żeby zapytać, co słychać, jak się macie, na takiej zasadzie. I właśnie jakby od moich takich osób z mojego otoczenia oczekuję tego samego, tak? Natomiast jak mi ktoś ciągle mówi, że nie ma czasu, albo nie przyjdzie, nie przyjdzie, nie przyjdzie, no to ja mam taką zasadę od pewnego czasu, że słuchajcie, zapraszam 3 razy. Jak 3 razy jest odmowa bez jakiegoś ważnego powodu, typu, nie wiem, choroba, jakiś wyjazd czy coś, no to ja przestaję zapraszać. Ta osoba oczywiście jest zawsze mile widziana w moim domu i zawsze ją ugoszczę, natomiast ja już nie zapraszam. Jeżeli przyjdzie sama albo zadzwoni sama: „Słuchaj, wpadłabym pogadać”, to nie ma problemu. Natomiast ja już przestaję jakby się prosić. Słuchajcie, tak się rozgadałam, że zapomniałam was zapytać, czy wy mnie w ogóle słyszycie? Ale chyba słyszycie, bo odpisujecie, więc jest fajnie. Także nie lubię czegoś takiego i zaczęłam od takich osób się powoli odsuwać, słuchajcie. Zaczęłam się odsuwać sama świadomie od osób, które jakby nie mają dla mnie czasu. I są to osoby zarówno takie, wiecie, jakieś tam znajome, jak i osoby z rodziny nawet, jakieś tam, wiecie, ja nie mówię tu o najbliższej rodzinie, tak, o, nie wiem, rodzicach, tak, ale jakaś tam, wiecie, kuzynostwo, ciotki, wujkowie, jacyś nie wiadomo skąd tam, po któreś tam, wiadomo, były kontakty jakieś na przykład telefoniczne, ale właśnie jak one były tylko z mojej strony, ja po jakimś czasie się zorientowałam, że one są tylko z mojej strony i jeszcze słyszę, jak zadzwonię, że zawsze coś tam jest nie tak, no to przestałam dzwonić po prostu.
Myślę, że te osoby to odczuwają. Ja nie mówię, że jest im z tym źle, absolutnie nie, bo może nie życzyły sobie, a nie potrafiły wprost powiedzieć, żeby do nich nie dzwonić, ale myślę, że na pewno się zorientowały, że przestałam dzwonić i tak dalej, i tak dalej. Także i czy nalegać na jakieś spotkania. O, widzicie małego łobuza. Także tak, ja podeszłam do tego, słuchajcie, minimalizmu. Zaczęłam minimalizować jakieś takie osoby, które źle wpływały na moje jakieś takie, wiecie, samopoczucie, jakoś przeżywałam, że coś tam, wiecie, coś nie tak zrobiłam, albo że nie chcą coś powiedzieć, że nie chcą przyjść, że coś tam, albo że ciągle nie mają czasu. Zaczęłam się od takich osób odsuwać po prostu. I tak samo, słuchajcie, zaczęłam robić czystki w moim profilu na Instagramie nawet. Największy sukces, Aniu, twój w życiu? Oj, tak, będzie, takie, Darku, też odpowiedź na to pytanie. Ja sobie spiszę te pytania w ogóle właśnie później jeszcze, które tutaj dodajecie. Zaczęłam robić czystki, słuchajcie, tydzień temu wpadłam na to i usunęłam na Instagramie chyba, nie usunęłam, tylko ja przestałam obserwować chyba około 100 kont, około 100 osób, słuchajcie, bo, no idź Ramolka, idź. Były to osoby, które na przykład zaobserwowałam zaraz na początku, jak założyłam sobie Instagram i na przykład miałam z tymi osobami jakiś kontakt i fajnie się rozmawiało, ale nagle się z nie wiadomo jakich powodów urwało. I przez już któryś rok nie ma żadnego kontaktu, więc uznałam, że skoro przez, nie wiem, 4 lata nie ma kontaktu, no to już nie będzie. I na przykład przestałam obserwować takie konta. Przestałam też obserwować jakieś takie, wiecie, zupełnie przypadkowo zaobserwowane kiedyś konta albo które zmieniły jakoś swoją tematykę. Także poczekajcie, uchylę drzwi. Leć. Zaraz będzie chciała z powrotem wejść. Także pousuwałam takie konta, takie, wiecie, z których kompletnie nie korzystam, nic nie wyciągam, nic nie wnoszą, żadnej treści dla mnie. Także na takiej zasadzie robię czystki i ten minimalizm u mnie przejawia się właśnie w ten sposób. Słuchajcie, że zaczynam oczyszczać jakby swoje otoczenie z osób takich, które nic nie wnoszą albo są jakieś takie, no nie chcę powiedzieć toksyczne, bo to może za mocno powiedziane, ale nie wpływają dobrze na moją osobę, o tak. Także, bo tu nie chodzi o to, żebym ja nie wiem jak z tego korzystała, ale wiecie, żeby był jakiś taki pozytywny aspekt, a nie tych relacji, a nie takie, że wiecie, mnie to jakoś tam przygnębia. Także jeśli chodzi o ten minimalizm, to u mnie tak to wygląda. Dajcie znać, czy też tak macie, czy też robicie czystki w jakichś tam osobach, które was otaczają. Ja się napiję herbatki. O, witaj Małgosiu druga. O, widzę, że piszecie też, że nie palicie też. No i bardzo dobrze, słuchajcie, bo to jest, no to jest niedobry nauk, no. Niedobry to jest nauk, to po pierwsze. No kto pali, to pali. No wiadomo, że jak już pali, to z dnia na dzień nie przestanie, ale jest to też bardzo, że tak powiem, kosztowny nauk. Małgosiu pisze, że masz mniej osób na Facebooku. No właśnie. Tak, ja za Facebooka jeszcze się nie wzięłam, przyznam szczerze, bo wiecie, Facebook to trochę innymi prawami się rządzi, taki prywatny Facebook, nie? Bo ja mam, nie wiem czy wiecie, ale Małgosia na pewno wie, ale ja mam stronę swoją na Facebooku o nazwie Kolorowa Realistka i tak jak publikuję na Instagramie, że
że właśnie dodałam nowy filmik na YouTube, żeby Was o tym poinformować czy przypomnieć. Tak samo na tej mojej stronie facebookowej też to publikuję. I tam też możecie coś tam skomentować czy napisać do mnie, więc jeżeli nie macie Instagrama, a macie tylko Facebooka, to możecie też zaobserwować moją stronę na Facebooku. Nazywa się ona dokładnie tak samo, Kolorowa Realistka, jest to samo zdjęcie, także na pewno rozpoznacie. Ale jednak powiem Wam, że Instagram jest bliższy memu sercu i głównie tam jestem. Cześć, cześć kochana. Także jeśli macie Instagram, to serdecznie Was zapraszam też, bo ja jednak powiem Wam, że ten Instagram bardziej czuję, więcej serca w niego wkładam i bardziej tak dużo chętniej tam publikuję, jakoś tak wygodniej mi jest też i te relacje są takie fajne, bo mogę sobie rozmawiać tak jak we vlogach. Można jakieś rolki dodawać czy coś, ale właśnie ja te relacje lubię codziennie się z Wami przywitać, codziennie, wiecie, coś do Was powiedzieć, także jeżeli macie Instagram, to Was serdecznie zapraszam. Jeśli chodzi jeszcze o Instagram, ja teraz będę też robić dalej czystki na nim z takich, wiecie, kont, których nie oglądam, nie używam w żaden sposób. Będę porządkować ten swój profil, także chcę troszkę więcej czasu mu poświęcić, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Natomiast też, wiecie, teraz są wakacje, trochę jest mi ciężko też, bo właśnie dzieci są w domu, nie ma szkoły, nie ma przedszkola, więc ja też mam troszeczkę, wiecie, przeorganizowane wszystko i mniej czasu na poświęcenie zarówno filmom, jak i tam, wiecie, mediom społecznościowym, dlatego że właśnie trzeba jakieś atrakcje zapewnić i cały czas, wiecie, być na posterunku. Także myślę, że od września to tak bardziej będzie widać jakiś dynamiczny rozwój akcji. Natomiast teraz staram się, żeby były filmy regularnie mimo wszystko, żeby jakby YouTube na tym nie ucierpiał. Ale słuchajcie, chyba w przyszłym tygodniu, teraz w tym, który będzie, po tym weekendzie, chyba będą tylko 2 filmy. Najprawdopodobniej, dlatego że jestem chora, przeziębiona i to tak solidnie, boli mnie gardło. Jestem tutaj, słuchajcie, zaopatrzona w chusteczki, mam ostatnią tabletkę, nie mówiłam Wam, ale 3 dni temu mnie tak rozłożyło. Mam straszny ból gardła i z nosa mi cieknie, teraz się, wiecie, nabrałam wszystkiego, żeby tutaj jakoś móc mówić. I cały dzień oszczędzałam głos, ale właśnie choróbsko mnie rozłożyło i nie nagrałam jednego filmu przez tą chorobę, bo jak Wy oglądacie moje filmy na YouTubie, to Wy oglądacie je zazwyczaj, bo nie zawsze się tak uda, ale zazwyczaj z tygodniowym opóźnieniem, bo ja staram się nie nagrywać pod presją, tylko tak, wiecie, tydzień wcześniej. I właśnie te filmy, które nagrywałam w tym tygodniu, to obejrzycie teraz po niedzieli, natomiast no właśnie nagrałam tylko 2 ze względu na tą chorobę. Także chyba będą tylko 2, chyba że uda mi się nadrobić, no to zobaczymy, ale wiecie, też nie chcę, żeby to było jakieś takie mocno naciągane, więc zobaczymy. Także jak będą 2, to Was uprzedzam. Ewelina, myślisz nad zakupem naszyjnika z Yes? Bardzo Ci polecam, zaraz coś powiem więcej na ten temat. Zdrówka. Ja dziękuję bardzo, przyda się na pewno. I Wam też życzę dużo zdrowia, bo powiem Wam, że ja w sierpniu choruję. Nie wiem dlaczego, ale ten sierpień jest od jakiegoś czasu dla mnie taki zdradliwy, bo są zawsze upały i ja jestem zawsze chora w te upały. 2 lata temu w sierpniu były mega upały, miałam COVID-a i naprawdę się źle czułam. Rok temu też byłam przeziębiona i teraz znowu, nie wiem, ten sierpień coś mi nie leży, słuchajcie. Jeśli chodzi o naszyjnik z Yes, słuchajcie, mam 2. Jeden taki możecie zobaczyć na vlogach, często noszę, taki krótszy, z takimi kuleczkami, biała, zielona, coś tam, taki bardzo delikatny. Uwielbiam, po prostu uwielbiam. I drugi mam ten, czekajcie,
o ten z tym księżycem, czekajcie, jak to widać, bo to kamera inaczej odwrotnie pokazuje, z takim księżycem i jest po prostu świetny. Ten ostatnio sobie kupiłam. Czekajcie, muszę wpuścić Ramonkę, no przepraszam. Chodź. No chodź, łobuzku, chodź. Kupiłam ostatnio ten i powiem Wam, że jest świetny. Bardzo jestem z niego zadowolona, bardzo mi się go dobrze nosi. Ja w tych naszyjnikach biorę prysznic, nic się z nimi nie dzieje. To jest takie pozłacane srebro, nie zmywa się, nie spłukuje, naprawdę jestem bardzo zadowolona, więc polecam. Ja lubię tą biżuterię, jest ze względu na to, że ona jest taka delikatna. Ja lubię taką biżuterię. Jest delikatna, ale taka przykuwająca uwagę i ceny są też w miarę rozsądne, bo biżuteria jest droga. Zazwyczaj, słuchajcie, jak kupuję, to na jakichś wyprzedażach i ten naszyjnik też kupiłam właśnie na wyprzedaży, także polecam. Też chorujecie w wakacje. No właśnie, to nie jest fajne, gdy za oknem jest gorąco, a w ogóle patrzyłam dzisiaj i w przyszłym tygodniu ma być w Łodzi, słuchajcie, 37 stopni. No ja lubię lato bardzo i ciepło, ale w mieście to jest naprawdę ciężko wytrzymać. Zobaczymy, jak to będzie i czy faktycznie tak będzie, taka temperatura. Także jeśli chodzi o naszyjnik jest, to serdecznie polecam, bo ja jestem bardzo zadowolona, mam 2. Mojej mamie kupiłam jakiś czas temu, już dawno, z rok temu albo 2, nie pamiętam. Kupiłam bransoletkę i też jest ok, jest zadowolona, także polecam. A to są perły z TUS. Lubię też markę TUS, ale słuchajcie, po pierwsze jest droga, po drugie troszeczkę się z nią znielubiłam za to, że jak ta biżuteria na przykład leży mi w szkatułce i aktualnie jej nie noszę, ja nie mówię, że perły czy kamienie, ale taka srebrna, to po prostu zrobiła mi się czarna i nie mogę jej niczym domyć. Jeżeli macie jakieś patenty na to, bo już próbowałam sody, kwasku cytrynowego, cytryny, coli, mydła, wszystkiego po prostu próbowałam, nie mogę tego domyć, więc jeśli macie jakiś patent na to, to dajcie znać, bo po prostu biżuteria jest do wyrzucenia moim zdaniem. Patrzyłam, ceny są w porządku, a ja lubię takie ceny, jeśli chodzi o biżuterię. No właśnie, ceny w Yes są naprawdę w porządku. Darek mieć problemy z okiem, ojejku, straszne, oczy to jest naprawdę problem. Ja zawsze mam problem z uszami, słuchajcie. Mam nadzieję, że Twoje oko już ma się dobrze. Ja bardzo chronię uszy, bo od dziecka mam problemy z uszami, byle jaki wiaterek, to mam zapalenie ucha. Miałam wielokrotne i po prostu od wczesnej jesieni do późnej wiosny zawsze chodzę w czapce. Jak widzicie człowieka w czapce, nawet jak jest ciepło, ale jest wiaterek, to jestem ja. Także u jubilera wyczyścić piszecie, no zobaczę. Ach, to jest mój łobuz. Słuchajcie, nie próbowałam jubilera, może faktycznie zobaczę. Natomiast słuchajcie, mam też taki przypadek z Pandory. Mam bransoletkę z Pandory, która też, słuchajcie, mi zaczęła tak czernieć. Tutaj wszystkie charmsy i bransoletka są oryginalne, bo widziałam, że na przykład na Allegro można kupić i one niby są też oryginalne i kiedyś pokusiłam się o zakupienie jednego charmsa, żeby sprawdzić, zakupienie jednego charmsa takiego samego, jak miałam, oryginalnego i one nie są takie same. Uwierzcie mi, że one się różnią, nie są oryginalne, to nie jest Pandora. Mimo tego, że są zapewnienia w opisie, że to jest oryginalny charms i się bardzo brzydkie robią. Dlatego ja mam wszystkie po prostu z Pandory. I miałam też taką sytuację, że jak nie nosiłam tej bransoletki, to też mi zaczynała ciemnieć, ale ją bez problemu można umyć po prostu wodą z mydłem
i ona jest jak nowa. Natomiast ja od długiego czasu noszę ją non stop, nie zdejmuję jej w ogóle, kąpię się w niej, wszystko w niej robię i przez to, że ma cały czas kontakt z wodą, mimo tego, że niby producenci biżuterii mówią, żeby właśnie zdejmować do kąpieli i tak dalej, tak, ja nie zdejmuję i ona jest cały czas bardzo ładna i nic się z nią nie dzieje, właśnie nie ciemnieje, jak się ją nosi, używa, ona ma ten kontakt z wodą, to się nic nie dzieje właśnie. Czekajcie, niech ja tu poczytam. No właśnie, ja też muszę spróbować do jubilera, ale powiem Wam, że naprawdę już próbowałam wszystkiego. Kiedyś zalałam po prostu Coca-Colą już z bezradności i troszeczkę po tej Coca-Coli puściło, ale nie wszystko. Także no mnie to denerwuje właśnie, że mi to tak się, taka brzydka zrobiła ta biżuteria. Natomiast kamienie, super. Kamienie mam perły, mam jeszcze naszyjnik z Tusa z amazonitu, taki niebieski, zielony, wiecie, jak to amazonit i też jest świetny i nic się z nim nie dzieje. Natomiast takie srebro, no to niestety, ale ciemnieje. A tych domowych sposobów próbowałam naprawdę już, wydaje mi się, dużo. Już nie przychodzi mi nic innego do głowy, słuchajcie. Także trzymam tu Ramonkę, słuchajcie, żeby grzeczna była. Także tak to. Słuchajcie, jeszcze a propos filmów, głaski dla Ramonki. No dziękuję. Ramonka to się, wiecie, odpala zawsze jak nagrywam, to albo mi wchodzi w kadr, w kamerę, albo właśnie jak się zamknę, żeby była cisza i spokój, to właśnie się kręci, chce wchodzić i wychodzić, ona nie znosi jak ja się gdzieś zamknę. Jak na przykład usypiam Julianka, w sensie, że po prostu on leży w łóżku, a ja siedzę na fotelu przy nim, czytam bajeczkę i zamykam drzwi od jego pokoju, to ona tak samo po prostu tak miauczy, tak wiecie, no nie może wytrzymać, że ja się zamknęłam w pokoju. Taka kocia natura. Jeśli chodzi o filmy, słuchajcie, to właśnie w każdą sobotę, pierwszą sobotę miesiąca będziemy nagrywać. Wiecie, oczywiście tego live'a, oczywiście pewnie się zdarzy jakieś tam, wiecie, że trzeba będzie go przełożyć czy na piątek, czy na coś, nie? Bo prędzej czy później taka sytuacja się pewnie zdarzy, ale jeśli chodzi o te filmy takie, też te Matcha Time, moje pogadanki do Was, takie filmy, które po prostu nagram i będziecie na YouTubie oglądać, ale również te live'y. Ja będę przygotowywać na nie jakieś takie właśnie tematy, tak jak teraz ten był minimalizm, ale w międzyczasie rozmawiamy o wszystkim. To słuchajcie, jeśli macie też jakieś pytania, jakieś tematy, które chcielibyście poruszyć sobie tutaj właśnie w komentarzach na moim live'ie albo i ze mną, żebym ja też się wypowiedziała, no to oczywiście piszcie, nawet jak ten live się zapisze, to potem pod spodem w komentarzach możecie napisać, jeśli Wam coś przyjdzie do głowy, bo wiecie co, kilka głów to nie jedna. Natomiast pamiętajcie też, bo ja zapominam w filmach swoich o tym wspomnieć ostatnio, że na YouTubie, jak wejdziecie na mój kanał, jest zakładka społeczność i ja tam też publikuję właśnie takie przypominajki moich filmów, ale tam możecie normalnie do mnie coś też napisać i się w ten sposób ze mną komunikować, bo jeżeli na przykład nie macie Instagrama, bo zazwyczaj tam jestem taka do złapania najbardziej, to możecie właśnie w tej zakładce społeczność również pisać do mnie różne rzeczy, także nie ma problemu, bo ja staram się, żeby ta komunikacja była jak najlepsza. Myślę intensywnie, jak to zrobić, żeby była jeszcze lepsza. I słuchajcie, chciałabym, ale to tak bardziej od września, jak będę, wiecie, już z dziećmi, tak będzie bardziej sytuacja, wiecie, że będą w szkole, w przedszkolu, będzie można troszkę więcej coś zaplanować. Chciałabym, żeby coś przerywa live, obejrzę później. No dobrze, nie ma problemu. Również życzę miłego weekendu i wypoczynku, Ewelinko. Także chciałabym, słuchajcie, zrobić grupę, tylko się zastanawiam, czy tą grupę na Facebooku, czy na Instagramie. Na Instagramie chyba bym wolała,
Dajcie znać, czy macie konta na Instagramie, bo chciałabym być w takim bliższym kontakcie, słuchajcie, z takimi osobami, które rzeczywiście mnie oglądają, są takimi stałymi widzami. I oczywiście zapraszam na tą grupę, będę zapraszać na tę grupę wszystkich, tak, ale wiecie, chciałabym, żeby ten kontakt był taki lepszy, żebyśmy się dobrze znali, żebyśmy takiej troszkę na tej grupie, żeby też takiej trochę prywaty było, żebyśmy sobie mogli porozmawiać na różne rzeczy, czy tam wrzucić jakieś zdjęcie, czy coś tam, żeby słuchajcie, na tej grupie na przykład, jeśli ją założę na Instagramie, to chciałabym, żeby ona była taka, wiecie, bardziej prywatna, w sensie takim, że będę na nią wrzucać coś, czego nie publikuję na przykład w relacji codziennie na Instagramie, tak, żeby to było takie bardziej, wiecie, dla tych osób takie, bardziej takie jakby wyróżnienie dla tych osób, które będą ze mną na tej grupie, tak, żeby to było takie bardziej prywatne, bardziej takie w naszej grupie, w naszym gronie, będziemy sobie tam rozmawiać, coś tam wrzucać i wiecie, dajcie znać, co o tym sądzicie. To może kanał nadawczy na Instagramie. Tak, myślałam o tym, słuchajcie, i właśnie bardzo mi się marzy, żeby ten kanał nadawczy założyć. O to mi chodziło. Ale, jest jedno ale. Z tego, co mi wiadomo, to kanał nadawczy, słuchajcie, można założyć dopiero jak się ma 10 000 followersów na Instagramie. A mnie jeszcze do 10 000 sporo brakuje. Więc słuchajcie, są dwie opcje. Na chwilę obecną mogę założyć grupę i Was do tej grupy zaprosić, albo poruszcie niebo i ziemię, żeby przybyło followersów, żeby właśnie żeby po prostu ta społeczność się powiększyła i wtedy założę kanał nadawczy. Bardzo bym chciała, bo o tym w pierwszym momencie pomyślałam i chciałam go założyć, próbowałam, ale okazało się, że się nie da i później gdzieś tam w internetach doczytałam, że trzeba mieć 10 000, żeby go założyć. Tak sytuacja wygląda. Także dajcie znać, czy mogłaby być grupa, a w ogóle no nie wiem, czy mnie obserwujecie na Instagramie, jeżeli nie, no to oczywiście zapraszam i wtedy postaram się założyć tą grupę, bo jednak jest mi na Instagramie wygodniej o tyle, że ja tam codziennie jestem, codziennie zaglądam po kilka razy, codziennie nagrywam, więc mi też będzie łatwiej wrzucić na tego Instagrama, wiecie, na tą grupę, niż na Facebooka. Jakoś ten Instagram no, bardziej mi leży po prostu. Także byłabym bardziej chętna. A jak będę miała możliwość założenia kanału nadawczego, to oczywiście go założę. Chodź, Kiciuniu. Ja teraz też będę pracowała nad tym, żeby powiększyć swój Instagram, ale to tak jak mówię, bardziej od września i będę chciała go rozwijać bardziej, także mam nadzieję, że się to uda za jakiś czas. Jeszcze mam do Was takie pytanko. Słuchajcie, ja wiem, że jest sierpień. Poczekajcie, no bo ta Kicia. Chodź. Ja wiem, że jest sierpień i że jest lato i że są upały i słuchajcie wszystko, ale wiecie, jak się nagrywa, to się myśli o pewnych rzeczach nieco wcześniej. I ja już zaczynam powoli dostawać pytania, słuchajcie, czy będzie w tym roku vlogmas? No, ja kocham ten vlogmas, słuchajcie, ostatnie 2 lata nagrywałam taki mini vlogmas, czyli nie codziennie, tylko na przykład właśnie 3 razy w tygodniu, ale takie o świątecznej tematyce, że coś tam przygotowuję na te święta. Czy bym chciała? Bardzo bym chciała, żeby był ten vlogmas i powiem Wam szczerze, że zastanawiałam się. Darku, jesteś za, super, bardzo się cieszę, bo ten vlogmas to naprawdę jest wielka radość go nagrywać, ale też bardzo dużo pracy, bo wiecie, codzienne nagrywanie, codzienne montowanie na bieżąco i codzienne publikowanie to jest naprawdę wyczyn. Wiecie, jeszcze jak się ma 2 dzieci, to nie jest łatwo, bo to po prostu jest, znaczy tak, to nie jest trudne do zrobienia, ale to jest czasochłonne i tutaj jest problem. Także polecasz mi kanał po prostu vlog. Muszę zobaczyć. Dziękuję, Darku, zobaczę sobie na pewno. Także chciałabym tego vlogmasa, słuchajcie, nagrać i jeżeli moja sytuacja jakoś diametralnie do grudnia się nie zmieni i będzie taka jak na dzień dzisiejszy,
to ten vlogmas będzie. A jeżeli się bardzo zmieni, to będzie po prostu mini vlogmas, tak jak w zeszłym roku, że będą załóżmy 3 filmy w tygodniu. Yy, Powiem Wam, że zawsze w październiku, a w zeszłym roku to chyba na koniec września zakupiłam już kalendarz adwentowy do vlogmasa. Dlatego, że jednego roku zwlekałam, czekałam i kalendarz, który chciałam zakupić, to już nie był dostępny, bo były wykupione, bo wiecie, jakie jest szaleństwo wśród tych youtuberek wszystkich, znaczy wiecie, te duże youtuberki, to one te kalendarze dostają w paczkach PR-owych po prostu w prezencie od marek. Natomiast te mniejsze, no wiadomo, albo kupują, albo wiecie, no nie tylko youtuberki, ale w ogóle kobiety kupują, teraz się moda zrobiła na te wszystkie kalendarze adwentowe, także wiecie, jest szał i jak się chce coś albo lepszego, albo w rozsądnej cenie, albo coś, co się nie powtórzy jakoś za często, bo wiadomo, że się powtórzy, no YouTube jest wielką platformą, ale ja na przykład w zeszłym roku chciałam mieć taki kalendarz, który wiecie, nie będzie miała każda youtuberka, którą ja oglądam z takich małych kont, tak jak moje, bo stwierdziłam, że to jest bez sensu, bo część widzów jest na tych samych kanałach i mówię, no nie chcę, żeby tak było. I w zeszłym roku miałam kalendarz z Sephory i byłam bardzo zadowolona z niego, słuchajcie, i w tym roku też nie wiem, czy się o Sephorę nie pokuszę, dlatego, że chyba, że wynajdę coś jeszcze lepszego w podobnej cenie, chociaż on nie był tani, bo ja miałam ten taki duży, ale byłam z niego tak zadowolona, były tam takie kosmetyki, słuchajcie, że naprawdę to była rewelacja i w tym roku, jeśli nie znajdę nic lepszego, to pewnie też się pokuszę o Sephorę, słuchajcie. Ale zobaczymy, jak to będzie, bo co roku przybywa tych kalendarzy i są też i tańsze, i droższe. Zobaczymy, jak to będzie. Polska mama w USA. Oglądam z USA, słuchajcie, 2 kanały, 3, ale tak, wiecie, też w ogóle teraz muszę nadrobić oglądanie, bo mam swoje też youtuberki, które oglądam i takie duże, i takie mniejsze konta, kanały, ale w ostatnim czasie po prostu nie miałam czasu, żeby oglądać i muszę to nadrobić i się tam pokazać, napisać jakiś komentarz, bo zawsze jak oglądam, to piszę komentarz zawsze u każdego, kogo oglądam. Natomiast no, w ostatnim czasie, na przestrzeni ostatnich 2 tygodni nie miałam czasu i właśnie muszę to nadrobić. Także tak to. A, jeszcze za 2 tygodnie, słuchajcie, wybieram się do Ikei. Nie byłam rok, słuchajcie, nie byłam rok, byłam dokładnie w sierpniu zeszłego roku, więc nie planuję jakichś spektakularnych zakupów, ale słuchajcie, wiecie jak to jest z Ikeą, stamtąd nie da się wyjść z niczym, więc na pewno coś tam wpadnie, jak nie do kuchni, to wiadomo, jakaś pierdoła, także jak coś kupię, to na pewno też będzie haul z Ikei, bo pewnie będę nagrywać tego dnia, także spodziewajcie się też takiego filmu, ale to mówię za jakiś czas, bo jak ja za 2 tygodnie tam pojadę, tydzień później oglądacie te filmy, więc no, za jakieś 3 tygodnie pewnie zobaczycie. Dajcie znać, czy chcielibyście jeszcze coś zobaczyć. Ja wiem, że nie każdy ma dzieci. Ja też troszeczkę tak ograniczam tematykę dziecięcą w ostatnim czasie. Nie wiem, czy Wam to pasuje, czy nie, ale właśnie będzie Back to School, bo w zeszłym roku nagrałam i bardzo ładnie się ten filmik przyjął i teraz też dostałam prośbę, żeby nagrać, więc na pewno Back to School się pojawi. Myślę, że każdy coś tam dla siebie, wiecie, znajdzie, jak nie w tym, to w innym filmiku i tak, wiecie, staram się, żeby to było takie zróżnicowane, jak to kanał lifestyle'owy. A, jeszcze Wam miałam powiedzieć, że na Instagramie chyba wspominałam, że ruszam z siłownią, znaczy, że wracam na siłownię, no i właśnie choroba pokrzyżowała mi plany, więc jeszcze muszę poczekać, myślę, że tydzień, no może 2, bo będę miała też gościa za tydzień, więc też nie będzie wypadało zostawiać go. Natomiast wrócę na tą siłownię na pewno. Przerwa teraz obecna wynika, taka dłuższa przerwa z tego, że byłam w szpitalu, miałam zabieg i po tym zabiegu nie mogłam po prostu mieć wysiłku fizycznego i musiałam bardzo tak uważać.
ale już się zregenerowałam i mogę ćwiczyć, no ale choroba mnie rozłożyła, więc no wszystko się przesuwa w czasie, ale myślę, że tak, będę chciała jak najszybciej, ale od września to na pewno tak, że tak powiem, z przytupem wrócę na siłownię. Będzie też właśnie tak więcej tych vlogów takich, wiecie, motywacyjnych do zdrowego stylu życia, do ćwiczeń, wiecie, do zdrowego odżywiania, tym bardziej teraz na jesień, żeby już nie chorować, trzeba będzie o siebie zadbać i tak dalej, i tak dalej. Także będzie też taka tematyka, no ale teraz jakby przerwa wynikała z tego, że po prostu no, był taki przymus, przykaz, że tak powiem. Dajcie znać, co Wam najbardziej leży. Czy właśnie taka tematyka, wiecie, daily vlogi, czyli wszystkiego po trochu, trochę gotowania, trochę takich domowych obowiązków, trochę, wiecie, mody, urody, ćwiczenia, czy jednak nacisk na modę, na urodę, na formę, fitness jakieś. Dajcie znać. Gotowanie też oczywiście Wam przemycam, no bo pokazuję Wam takie właśnie daily vlogi, więc no nie sposób nie gotować, nie? Także ja gotuję w domu, więc Wam to też pokazuję. Robiłam jakiś czas temu, a także rodzinka z Norwegii. O, z Norwegii? A z Norwegii nie oglądam nikogo, słuchajcie, oglądam ze Szwecji. Ze Szwecji, tak mi się wydaje, tak, ze Szwecji. Z miasta na wieś. O, muszę zobaczyć. Wiecie, ja też nie mam właśnie, brakuje mi czasu na oglądanie tych wszystkich kanałów, bo jest tyle kanałów, które bym chciała oglądać, też słuchajcie, takich podróżniczych właśnie. Ja bardzo lubię oglądać kanały, gdzie ludzie mieszkają w innych krajach, ale w takich krajach, no, że tak powiem, ciekawszych, znaczy ciekawszych, no nie chcę nikogo skrzywdzić, ale takich bardziej egzotycznych, ale poza Europą gdzieś, albo w Europie, ale w jakichś takich naprawdę, które mi się podobają, te kraje, ale po prostu, no wiecie, no musiałabym nic nie robić, tylko siedzieć i oglądać, a gdzie jeszcze moje nagrywanie i wiecie, to wszystko, nie, plus obowiązki i życie. Także ja bym bardzo chciała dużo oglądać kanałów, też ograniczyłam pewne oglądanie takich kanałów, które oglądam od po prostu 10 lat, ale na przykład są kanały, do których miałam przerwę i wracam, bo był taki moment, że mi coś nie pasowało na tym kanale, albo tematyka, albo zachowania jakieś i właśnie była przerwa, ale teraz powróciłam, bo coś tam się pozmieniało i jest fajnie. Także tak, to mój życiowy bałagan. Słyszałam, tak ze słyszenia znam. Ale właśnie muszę zajrzeć, Darku, bo Ty bardzo dużo polecasz właśnie. Więcej tak też, słuchajcie, na przykład na Instagramie nieraz mi się wyświetla, to tam sobie przeglądam jakieś, rzucają mi się w oczy też takie kanały vlogowe, konta vlogowe, gdzie właśnie nagrywają na YouTubie. To na przykład właśnie bardziej tak ze słyszenia z Instagrama znam niż z YouTube'a. Ale mówię, no ja na Instagramie więcej czasu spędzam niż na Facebooku, bo po prostu lubię, więc tak to wygląda. No dobrze, słuchajcie, nie będę już przedłużać Wam wieczoru, bo każdy chce odpocząć, obejrzeć jakiś film albo poczytać książkę. Ja też jeszcze mam coś do zrobienia, także dziękuję serdecznie za tego live'a. Kto nie mógł, to sobie na pewno obejrzy, ja go zapiszę. Mam nadzieję, że mi się uda, bo dawno nie nagrywałam live'a. Kiedyś one się zapisywały z automatu i mam nadzieję, że teraz też się tak dzieje. Ale mam nadzieję, że się uda go zapisać, więc serdecznie zapraszam na obejrzenie sobie jakby powtóreczki. I tak jak mówię, jeżeli uda mi się założyć właśnie jakąś tam grupę na Instagramie czy coś, to będę zapraszać. Wpadajcie też na tą grupę, wchodźcie w mój profil na Instagramie, żeby zobaczyć, czy tam się coś nowego pojawiło, czy nie, żeby sobie dołączyć do tej grupy też, więc serdecznie zapraszam, no i zapraszam na Instagram oczywiście, gdzie jestem codziennie. Dobra,
Miłego wieczoru Wam życzę, miłej soboty, pięknej niedzieli, wypoczynku i zebrania sił na nowy tydzień. Także widzimy się na kolejnym live'ie w pierwszą sobotę września. Ja sobie upatrzę jakiś temat. Jeżeli macie jakiś też do poruszenia, to oczywiście jestem otwarta na Wasze propozycje. Piszcie w zakładce społeczność albo w komentarzach pod tym live'em. I Q&A mam z tyłu głowy, że trzeba nagrać, będzie w najbliższym czasie, odpowiem na pytania, także dziękuję Wam za dzisiaj, życzę miłego wieczorku. Moja Ramonka, zobaczcie, uspokoiła się i już przysypia, także żegnam się z Wami, do zobaczenia, buziaczki, pa pa!